Cześć, siemanko. Witam w następnym wideoporadniku Szymon Zrób to sam. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się unboxingiem, czy jak się to nazywa, napędów do bramy przesuwnej. Tu akurat mamy FAKA 740, czyli w zasadzie co powinno się znajdować w pudełku, jak otrzymać to od sprzedawcy. Nieważne czy z Allegro, czy z innych źródeł, tak? Czyli po rozpakowaniu co powinniście znaleźć w pudełku. Ok, jedziemy. No przede wszystkim napęd, tak? Napęd z obudową. I tu chciałbym o taką ciekawostkę powiedzieć. Sprawdzajcie po odbiorze przy kurierach, szczególnie DPD. DPD to jest, że tak powiem, nie polecam, bo wiecznie przychodzą te paczki, niby są fajnie w środku zabezpieczone, ale zawsze coś jest ułamane. Także zaraz po otrzymaniu paczuszki sprawdzajcie to. Niestety DPD w ogóle nie odpisuje na reklamacje. Także ogólnie nie polecam. Ok, dobra, jedziemy. Napęd. W napędzie musicie mieć sterownik, czyli ta zielona płytka. Do tego wszystkie złączki, żeby były. Do tego muszą być zabezpieczenia na wejście kablowe. Pokażę Wam to tutaj. Hop. Tu macie takie dwie dziury, nie wiem czy będzie widać. Tam wchodzą kable od spodu. I pamiętajcie, żeby to było dobrze zawsze zabezpieczone. Jak te kable sobie przyciągniecie przez te gumki, jeszcze to objechać silikonem. Dobrze zabezpieczyć, żeby żadne robale, wilgoć nie wchodziła, bo to naprawdę Wam skróci czas użytkowania napędu. Gumki mamy, centralę mamy, kluczyk do odryglowania awaryjnego. Tu akurat fakowski jest taki niby patentowy. Wnajść tam jakieś są plastikowe, czasem metalowe też patentowe. No, co producent ma troszeczkę inne rozwiązanie, ale no nieważne. Ok, mamy kluczyk. Do tego, jeżeli chodzi o FAKA 740, osłony boczne. Komplet śrub montażowych. Jeszcze są dwie śrubki w takim woreczku, zawsze no te są już wkręcone tutaj do przykręcenia obudowy. Podstawa pod napęd, znaczy blacha bardziej, nie podstawa. Instrukcja, z reguły dają instrukcje w wszystkich językach, tylko nie w polskim, ale to nie ma problemu, na wujku Google sobie znajdziecie instrukcję do tych napędów, czy 740, 740, czy 741, przepraszam, bez problemu. Karta gwarancyjna. Wyłączniki krańcowe, czyli to są te wyłączniki, które montuje się na listwę zębatą. O listwach zębatych mówiłem w poprzednim odcinku. Hop. Mamy jedną krańcówkę na otwieranie i drugą na zamykanie. Tu akurat są krańcówki magnetyczne. Dlaczego magnetyczne? Bo tu nie mamy sprężynki. W tańszych napędach, czy jakichś tam innych producentów jest tu sprężynka i wtedy dostajecie takie oto krańcóweczki mechaniczne, metalowe, które też są kręcone na listwę zębatą. Akurat mam spięte, ale jedna jest po stronie otwarcia, druga po stronie zamknięcia. Ok. Przy FAKU 740 wrócę. Dostajecie też takie plasticzki. Do czego one służą? A do tego, że jeżeli nie macie listwy takiej grubej, tak zwany ten moduł 4, zerknijcie sobie na poprzedni odcinek z tymi listwami. Gdzieś postaram się Wam u góry zrobić linka do tego. Suniemy.
macie listwę metalową, to te dystanse są po to, że no tak, gdybyście nie mieli, to nie macie możliwości tego zamontować, bo to Wam się będzie kiwało, tak? I teraz dystanse służą od strony, nie od śrubek, tylko od strony drugiej wkładamy w ten sposób. Nie wiem, czy będzie widać. Hop. I tu mamy teraz wycięcie, się nam powstaje na tą listwę metalową. Wkładamy. Siedzi. Może z tej strony, żeście widzieli. I dokręcamy. W przypadku krańcówek, będzie lepiej widać. W przypadku krańcówek, jak macie tą sprężynkę z tyłu napędu, no to wystarczy zrobić w ten sposób, dokręcić i to nam załatwia sprawę. Ok. Tu mamy krańcówki. Dystanse, gdzieś się ten zgubił, ale później znajdziemy. W środku jest, dobra. Fotokomórki. Fotokomórki, jak oglądaliście poprzednie odcinki, ten z dwoma pinami, czyli z łączem takim dwuprzewodowym, to mamy nadajnik, a ten z czwórką mamy odbiornik. W fakach w zasadzie już większość producentów wprowadza fotokomórki z ruchomym zwierciadłem, czyli możecie sobie obracać to. Czasami jest tak, że musicie gdzieś przekręcić na słupek od strony zewnętrznej. Z reguły montowało się to w ten sposób, żeby jedna z drugą się widziały, no ale było trzeba jakieś dystanse robić. A teraz montuje się w ten sposób do bramy, patrząc od strony zewnętrznej. Tak. I tymi zwierciadłami sobie ustawiamy kąt, tak żeby się widziały. Czyli w ten sposób. Ok. Następną bardzo ważną rzeczą jest radioodbiornik, który jest wtykany, akurat w przypadku Faka 740, on jest wtykany w centralę, w te piny tutaj po lewej stronie, lewy dolny róg. Pokazuję to w innych odcinkach. Odbiornik nam służy po to, że sygnał, który wy naciskacie sobie pilotem, czyli naciskacie sobie, hop, on jest wysyłany do radioodbiornika, a z radioodbiornika do sterownika. No i tak sterujemy napędem. No, prosta jak budowa cepa. Ok. No i następną rzeczą mamy piloty. Słuchajcie, w zależności od producenta, Fak na przykład daje tak, że daje 3 piloty 4-kanałowe w zestawie. Czyli w zasadzie to, co omówiłem wcześniej, napęd, centrala, no wszystkie te akcesoria typu śrubki, jakieś plastiki, fotokomórki, krańcówki, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. Dodaje nam radioodbiornik i 3 piloty 4-kanałowe, czyli z 4 przyciskami. Lampa ostrzegawcza w przypadku Faka, czy tam też innych producentów, jest opcją dodatkową. Czasami macie tak, że na przykład w Nice, nie wiem, szczelam teraz naprawdę, bo to różne zestawy, różnie to konfigurują. Macie cały taki zestaw, który powiedziałem wcześniej, macie radioodbiornik na przykład 1 czy 2 piloty, ale macie do tego jeszcze lampę. Ale z reguły lampa ostrzegawcza jest to, że tak powiem, akcesorium dodatkowe. Jedni to chcą, drudzy nie. No, różnie bywa. Co Wam chciałem jeszcze dopowiedzieć? I taki bonus do tych, co wytrwają do końca tego filmu. Słuchajcie, musicie uważać na wszystkich tych portalach aukcyjnych, typu ale drogo i tak dalej. Bo czasami się zdarza tak, że kupujecie napęd z Faka,
ale akcesoria dodatkowe macie nieoryginalne. Czyli ten radioodbiornik jest zastąpiony jakimś chinolem. Piloty nie macie oryginalne. Fotokomórki czasami też się zdarzało, że dostajecie zamiast oryginalnych fotokomórek, które normalnie same te fotokomórki kosztują na Allegro gdzieś koło 200, dostajecie fotokomórki za 30 zł. Radio dostajecie za 50 zł, jakieś chińskie. Piloty, no pożal się Panie Boże. No i efekt jest taki, że kupicie niby faka 740, czy tam Nice'a, czy ten, bo nie upieram się o tym faku cały czas, a dostajecie jednostkę centralną, oryginalną, wszystko pisze fak, ale wszystkie akcesoria typu radio, piloty, fotokomórki czy lampy, które dostajecie jakieś chińskie. No i to robi Wam cenę. Tak? Dlaczego tak mówię? Bo jest gro nieuczciwych sprzedawców, no i sprzedają niby faka 740, ale ze sprzętem Made in China. I to naprawdę nie jest dobre. Czasem patrzcie na to, zwracajcie uwagę, bo naprawdę moim zdaniem, jeżeli kupujecie sprzęt z faka, żeby były wszystkie akcesoria z faka, lampa, radioodbiornik, wszystko, piloty były oryginalne. Tak samo jeżeli z Nice'a kupujecie, naprawdę nie oszczędzajcie na tym, patrzcie, żeby było wszystko oryginał. Tak jak w książce pisze. I naprawdę wtedy unikniecie jakichś tam przykrych konsekwencji z użytkowaniem bramy. No bo bardzo często tak się zdarzało, że ktoś sobie kupił cały zestaw, a głupia lampa, wyobraźcie sobie, nieoryginalna, jakaś podróba, która jest naprawdę jakimś chińskim G za przeproszeniem, dostanie się tam gdzieś woda do środka, zrobi zwarcie i potrafi uszkodzić sterownik za kilkaset złotych. Także naprawdę nie oszczędzać na tym. Ok, no to w zasadzie myślę, że chyba to było na tyle w tym odcinku. Jak Wam się podobało, dajcie lajka, suba. Trzymajcie się, cześć.